Moi kochani, witam Was na kolejnym jachturze. Tym razem jesteśmy przy jachcie ze stoczni Baltiaq i poznajcie proszę Izę, która jest kierownikiem sprzedaży. Cześć Iza. Cześć. Miło mi Ciebie poznać. Ciebie również. Jedną z jednostek, którą będziemy dzisiaj prezentować, jest SunCamper 36. Jest to Wasza premiera tegoroczna z 2025 roku. Powiedz proszę parę słów o Waszej marce, skąd jesteście, gdzie jest zlokalizowana stocznia i jak długo istniejecie na rynku. Stocznia Baltiaq jest zlokalizowana w Augustowie, w województwie podlaskim. Istniejemy na rynku od 1990 roku. W tym roku obchodzimy 35. rocznicę. Tak naprawdę przez te wszystkie lata wyprodukowaliśmy około 20 000 jednostek. Powiedzmy troszkę parę słów o tej jednostce, po której będziemy za chwilkę robić jachtur. Czym ona się tutaj wyróżnia? Czym może skraść serca potencjalnych odbiorców? Jednostka SunCamper 36 przede wszystkim ma zmodyfikowane dno, przedłużone kile, dzięki czemu łódka płynie stabilnie, jak to się mówi, jak po sznurku. Testowaliśmy już ją nawet przy puszczeniu steru, żeby płynęła stabilnie. Ma bardzo duży flybridge, wykonaliśmy go na prośbę naszych klientów. Znajduje się na nim nie tylko już leżanka dwuosobowa, jak w przypadku SunCampera 35, ale również 2 siedziska dwuosobowe, pełnowymiarowy stół, miejsce na lodówkę, nawet na grilla. Bo to jest 36, jest Waszym największym SunCamperem, prawda? Poprzedni model był to SunCamper 35. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma modelami, oprócz oczywistych związanych z wielkością tej jednostki? W SunCamperze 36 zastosowaliśmy też długie platformy. Mamy platformę zaprojektowaną tak, aby obejść silnik wokół, umożliwić łatwiejszy serwis silnika. To jest bardzo przydatne. Tak. Na platformie możemy też zainstalować railing do przewożenia rowerów, SUP-ów czy różnych innych sprzętów. Zmieniliśmy cały dach górny, przedłużyliśmy go. Całe wnętrze dachu w środku również zyskało nowoczesny design. Dodaliśmy oświetlenie LEDowe, zmieniliśmy szafki, panele, oświetlenie, więc sporo się zmieniło w porównaniu do modelu SunCampera 35. Czy znasz parametr jak maksymalna prędkość, którą możemy osiągnąć i prędkość cruisingowa przy tej na pewno nie lekkiej łodzi? Tak, łódź waży zdecydowanie ponad 4 tony. Też nie jest to łódka do wyścigu. Typowa spacerówka Houseboat, tak, houseboat. Maksymalna prędkość to jest 18 km na godzinę. Prędkość spacerowa 7-8. Oczywiście to nie jest kluczowy parametr w tego typu łodziach, ale zawsze to jest jakiś dodatkowy element, o który pytają zawsze moi telewidzowie. To może powiemy o spalaniu. Tak, jeżeli chodzi o spalanie, to możemy przyjąć ze średnią prędkością płynąc około 6 litrów na godzinę, więc bak nam naprawdę pozwala na długie rejsy, nawet kilkunastodniowe. To jest właśnie fajne w tej łodzi, że zalewamy raz i pływamy bardzo długo. Ile osób tutaj możemy przenocować? Ile mamy koi? 7. 7 koi, a maksymalna liczba załogi? 10 osób. Dużo jest do pokazania. Myślę, że warto właśnie wejść do środka. Jestem też zrobiony w kolorystyce zieleni. Nie tylko, żeby zlewał się z naturą i dawał spójność, ale też, żeby podkreślić możliwości zastosowania napędu elektrycznego, bo właśnie 36 i inne, tak naprawdę wszystkie nasze modele możemy wyposażyć w napęd elektryczny. Czyli macie i benzynę, diesla i elektryczne. Tak. To powiedzmy może na sam koniec, jaką kwotę musimy tutaj przeznaczyć podstawową oczywiście, żeby myśleć o SunCamperze 36. Wyposażenie standardowe zaczyna się od 345 000 zł netto, a model targowy jest warty 550 000 zł netto. Ten, który tutaj mamy za sobą. Dobra, bardzo dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za ten wstęp. My robimy szybki jachtur po tej jednostce, żeby Wam pokazać, co znajduje się w środku. I za bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Baltiaq z Augustowa jest jednym z największych polskich producentów specjalizujących się w budowie jachtów i łodzi z laminatu polystyrowego-szklanego o długości kadłuba od 7 do 13 metrów. Łodzie produkowane są w nowoczesnych halach o powierzchni około 10 000 m2 zgodnie z najwyższymi standardami. SunCamper 36 to najnowszy model w rodzinie houseboatów tej stoczni, łączący sprawdzone rozwiązania poprzedniej generacji z jeszcze większym komfortem, funkcjonalnością i nowoczesnym designem. To rozwinięcie nagradzanych modeli SunCamper 30, 31 i 35.
Moi kochani, ten jachtur zaczynamy tutaj od platformy roofowej. Jak widzicie, bardzo ważnym elementem jest to, że ta platforma okala nam tutaj silnik. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo łatwo przejść wokół silnika. Jest to bardzo ergonomiczne rozwiązanie. Tutaj dodatkowo ta platforma jest lekko uchylana i następnie tutaj mamy właz bezpieczeństwa. Za pośrednictwem jego przechodzimy dalej do części roofowej. I tutaj mamy pierwszą część wypoczynkową i ona jest naprawdę spora, bo tutaj mamy taką narożną kanapę. Dodatkowo po drugiej stronie mamy kolejną kanapę, więc rzeczywiście bardzo dużo miejsca tutaj do przesiadywania, do wypoczynku na słońcu. Stolik oczywiście składany, który na pewno możemy obniżyć. Poniżej, pod tymi kanapami mamy bakisty, no i oczywiście schodki na naszego flya. Ta łódź została bardzo fajnie stylistycznie przygotowana. Jak widzicie, tutaj wiele elementów współgra ze sobą. Mamy tą zieleń, można powiedzieć turkusowa zieleń. Również te same elementy wspólne mamy na stoliku, co bardzo fajnie wygląda. 4 cup holdery, składany stolik. I tak jak wspominałem, pod tymi kanapami mamy jeszcze obszerne bakisty, które rzeczywiście są bardzo pojemne, zarówno po tej stronie, jak i po lewej stronie również jest otwierana bakista. Prawie 4,5-tonowa 36 została zaprojektowana nie pierwszy raz przez Cętkowski & Denner Design Studios Gdańska. Jacek Cętkowski od lat 90. należy do najbardziej pracowitych i uznanych polskich konstruktorów łodzi motorowych oraz jachtów żaglowych. Przejdźmy zatem do części centralnej. I zaczynamy od przesuwnych drzwi, które chodzą bardzo gładko. Dodatkowo mamy tutaj taką kotarkę, którą możemy się odsłonić, zabezpieczyć m.in. przed owadami. Po lewej stronie mamy lustro. No i tutaj wchodzimy do części, można powiedzieć, kambuzowej. I znowu odnajdziemy te spójne elementy stylistyczne, czyli tą turkusową zieleń. Tutaj mamy zlew. Ten blat jest tutaj ujednolicony w bardzo fajnym, spójnym kolorze. Tutaj po tej stronie mamy również centrum sterowania oświetleniem. Mamy również możliwość zastosowania oświetlenia ambiente. Jak widzicie, tutaj nade mną w tej chwili jest zapalony biały kolor, ale możemy go zmienić na dowolnie wybrany. Nad nami również wiszące szafeczki, wiszące bakisty. Tutaj mamy płytę gazową, palnik gazowy, który nam służy do gotowania. No i przechodzimy do części centralnej, części jadalnej, gdzie mamy stolik, który możemy oczywiście złożyć, który możemy obniżyć. Tutaj mamy jeszcze dodatkową, bardzo głęboką bakistę. Pod nami również, jak widzicie, bakisty. Moi kochani, tutaj pod tym stolikiem mamy takie dźwignie, które zwalniają nam część tego stolika, dzięki temu on się po części składa. Tą kanapę możemy przesunąć jej oparcie do tyłu i dzięki temu mamy kolejną kanapę obok sternika. Tutaj mamy nagrodę przyznaną przez Polboat w tym roku 2025. Jest to nagroda za najlepszą premierę tegoroczną dla właśnie tej jednostki. Jak widzicie, cała ta przestrzeń wokół mnie jest oszklona. Wszędzie mamy szyby, mamy kotary, dzięki którym możemy zasłonić się w marinie w trakcie nocy, dzięki czemu mamy całkowite zaciemnienie tej kabiny. Przejdźmy teraz do naszej sterówki, czyli miejsca, w którym zarządza nasz kapitan. Tutaj pod fotelem kapitana mamy taki mechanizm, dzięki któremu możemy przesunąć ten fotel do przodu, do tyłu. Możemy podwyższyć oparcie, obniżyć. Dodatkowo mamy tutaj taki wygodny podnóżek, który ułatwia nam zasiądnięcie na tym tronie dla kapitana. Sterówka bardzo fajnie, stylistycznie przygotowana, spójnie znowu kolorystycznie z tą turkusową zielenią. Ster strumieniowy, widzimy tutaj manetkę z aktywnym trymem, panel kontrolny oraz wyświetlacz Garmina. Naprzeciwko nas kompas, no i po prawej stronie bezpośrednie wyjście na dziób. Sun Camper 36 ma opływowy, hydrodynamiczny kadłub o niskim oporze, który gwarantuje płynne i ekonomiczne rejsy, a jednocześnie oferuje znakomitą manewrowość. Dzięki zanurzeniu wynoszącemu jedynie 64 cm i szerokości 3 metrów, łódź świetnie radzi sobie na kanałach, rzekach i jeziorach Europy oraz umożliwia sumowanie blisko brzegu. Na pokładzie houseboata znajdują się 2 kabiny, dziobowa i roofowa i dodatkowa koja, a także 2 eleganckie łazienki, główna w części roofowej z prysznicem oraz dziobowa, którą można w opcji zamienić na praktyczną garderobę. Uzupełnieniem jest w pełni wyposażony kambus z rozkładanym stołem, który po opuszczeniu tworzy 2 dodatkowe miejsca do spania. Moją szczególną uwagę zwróciła harmonijna i spójna aranżacja zewnętrzna i wewnętrzna w odcieniach zieleni.
starannie dobrane materiały i nastrojowe oświetlenie. W tym segmencie rzadko spotyka się, aby pewne zewnętrzne elementy kadłuba miały ten sam odcień co elementy stołów, blatów, tapicerki czy nawet panelu sternika. Jest to bardzo udany zabieg zaprojektowany przez kogoś z dużym wyczuciem smaku i cecha charakterystyczna tego modelu. Połączenie zieleni i bieli idealnie wpasowuje się w otoczenie łodzi, które w zdecydowanej większości czasu życia jednostki jest również zielone, ponieważ mówimy tu o wszechobecnej wodzie i naturze. Idziemy tutaj po tej półburcie, możemy wyjść z miejsca sterowania kapitana, ze sterówki. Ta półburta prawa jest szersza aniżeli lewa, więc one nie są tej samej szerokości. Tutaj mamy relingi, miejsce na odbijacze, no i kanapę bardzo wygodną. Pod nami również bakista, która jest bardzo duża. Właśnie tutaj możemy schować liny, odbijacze i kotwice. Tutaj mamy okienko od kabiny dziobowej, no i z tej strony możemy się również dostać na rufę, ale mamy tutaj zdecydowanie mniej miejsca, jednak możemy to zrobić. Mamy relingi, których możemy się trzymać i jak widzicie, jesteśmy w stanie dojść tutaj do rufy, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba, ale bezpiecznie jest to robić z prawej strony. Tutaj mamy jeszcze lufcik okienny do części centralnej tego jachtu. Zobaczcie kochani, tutaj mamy jeszcze bardzo fajne rozwiązanie, gdzie możemy otworzyć wejście z dziobu, co ułatwia nam wyjście na keję od strony dziobowej. Bardzo fajne rozwiązanie z logiem Balt Yacht, mega praktyczne, bardzo duży props za to rozwiązanie. Furtka dziobowa, szerokie boczne przejścia oraz pełna platforma rufowa z możliwością obejścia silnika sprawiają, że poruszanie się między wnętrzem pokładu i lądem jest wygodne, szybkie i bezproblemowe, także dla rodzin z dziećmi czy osób mniej doświadczonych w żegludze. Zobaczcie kochani, tutaj mamy takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy się ponownie odseparować od pozostałej części załogi. Bardzo fajny pomysł. No i to jest kolejna, już trzecia część wypoczynkowa. Zwróćcie uwagę na wysokość stania w kabinie głównej. Tutaj ja mam 1,82 m i spokojnie tutaj mogę stać w tej części centralnej. A teraz przechodzimy po 2 schodkach w dół do kabiny dziobowej. Moi kochani, tutaj po tych schodkach dostałem się na łóżko, które jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, jak na łódź tej wielkości. Spokojnie 3 osoby mogą się tutaj dorosłe zmieścić. Mamy po lewej stronie bardzo głęboką bakistę. Tutaj mamy kolejne miejsce do przechowywania. Okienko z lufcikiem za nami, okienko dachowe nad nami oraz z tej strony łazienkę. Dodatkowo pod tym łóżkiem mamy bardzo sprytnie schowane bakisty, schowki. No i tutaj poniżej tego łóżka mamy kolejne w takim wygłębieniu schowane, w którym również 2 osoby spokojnie się zmieszczą. Kochani, ten jacht jest naprawdę bardzo pojemny i to jest nie wszystko. Wyobraźcie sobie, że tutaj za tą częścią jadalną mamy kolejną łazienkę i to jest naprawdę spora łazienka. Tutaj mamy naprawdę sporo miejsca. Dodatkowo mamy tutaj taką fajną jeszcze kotarkę, którą możemy się zasłonić w razie potrzeby, dlatego że ta przestrzeń może być używana jako prysznic, więc to jest bardzo ergonomicznie zaplanowane. Tutaj naprzeciwko mnie mamy bardzo duże lustro, które optycznie zwiększa nam przestrzeń w tej jachcie. Lufcik w oknie, bakista bardzo duża bakista pod zlewem, pod umywalką, ale to jeszcze nie wszystko. Schodzimy do jeszcze jednej kabiny, która jest tutaj naprzeciwko łazienki. Kochani, tutaj właśnie z łazienki przechodzimy do jeszcze jednej kabiny, która jest umiejscowiona właśnie tutaj poniżej. Jak widzicie, bardzo łatwo jest się do niej dostać. Tutaj leżymy w poprzek i mamy bardzo duże zagłębienie w tamtą stronę, więc spokojnie, zobaczcie, mam wyciągnięte tam nogi, spokojnie tutaj sobie osoba 1,85 m może poleżeć, pospać i myślę, że nie tylko jedna osoba, ale spokojnie 2 osoby. Jest tutaj wystarczająca ilość miejsca. Naprzeciwko mnie bakista, szafa w zasadzie z wieszakami. Wydłużone falszkile zapewniają jednostce wyjątkową stabilność i pewny kurs, nawet przy niskich prędkościach, eliminując zjawisko tzw. myszkowania. Falszkil to dodatkowy element konstrukcyjny jednostek pływających, zamontowany pod kilem i biegnący wzdłuż jej części. Dodatkowo chronią śrubę napędową i ułatwiają przechowywanie łodzi bez konieczności stosowania specjalnych podpór. Kochani, to teraz zapraszam Was na Flybridge'a. Wchodzimy na Fly'a na naszym Balt Yachcie i tak jak wspominaliśmy wcześniej z Izą, jest to Sun Camper 36 o największym rozmiarze i ten Fly od razu widać, że jest większy niż w poprzednim modelu 35. Tutaj mamy z przodu po lewej stronie zdublowany
ster ze zdublowanymi urządzeniami. Tutaj mamy manetki do sterów strumieniowych. Po prawej stronie od stanowiska sternika mamy kanapę, która może być również przesuwana w drugą stronę, jak widzicie, żeby się tutaj dosiąść do stolika, który jest za tą kanapą. Oprócz tego mamy tutaj miejsce na położenie telefonu czy jakichś napojów. Mamy dwa cup holdery oraz takie otwarte bakisty. W tej tylnej części naszego Flya zobaczcie, jaki mamy duży sandek, spokojnie na jedną, dwie i może jeszcze trzecią osobą. Wysokie relingi, które dają nam tutaj komfort i bezpieczeństwo. Tutaj to wejście na Flya jest zasuwane, więc zadbano tutaj również o elementy bezpieczeństwa. Jak widzicie, za nami mogą być położone panele solarne, które nam załadują chociażby silnik elektryczny. Moi kochani, na tej prawie 11-metrowej łodzi, housebocie w zasadzie, może nocować około 7 osób, a maksymalna liczba osób, którą możemy przepłynąć, to jest około 10 osób. Mamy tutaj do dyspozycji 2 kabiny oraz 2 łazienki. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.